Chodź, zapraszam cię. Tam pójdziemy do dzieci i zobaczymy, jak się bawią. I trochę się ubrudzimy i nas ubrudzą. O, to jest najlepsza rzecz na świecie, się trochę ubrudzić. Hello! Mamy najlepszy personel, naprawdę. To jest jedyne ujęcie, że może być wszystkie trzy. Szczęść Boże! Cześć Boże! Kto to przyjechał? Anna Maria? O, Kiedyś tu będziesz pracowała. Kiedyś tu będę pracowała. Cześć! Cześć! Wiktor! Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a więc jesteśmy stworzeni dobrzy i wolni. Także nie musimy iść w stronę dobra. Możemy wybrać inną stronę, no bo to już zakłada miłość, nie? Że okej, daję ci wielki potencjał dobra i rozwoju dobra, ale ponieważ kocham i stwarzam cię z miłości i dla miłości, no to daję ci też wolność. Więc niekoniecznie musimy iść w stronę rozwoju dobra. Ale tak, gdzieś na początku stworzenia i u źródeł tego, kim jesteśmy i jaki nam Bóg daje potencjał i wyposażenie przy stworzeniu, jesteśmy dobrzy. No ale właśnie, ponieważ wolność, więc niejednokrotnie podejmujemy złe decyzje, bo wybieramy. Czasami jest to jakaś tam nasza niewiedza, ale to już nie wchodzimy tutaj w szczegóły, tylko to, co chciałabym, żeby wybrzmiało, to, że nie musimy być dobrzy. Pan Bóg nam daje dużo możliwości do tego, żeby to dobro w nas się rozwijało. Dużo możliwości, żeby w nas się rozwijała miłość. Wiecie, rodzimy się z takim potencjałem, nie? Że z zalążkiem tego wszystkiego, co dobre, święte, piękne, mądre, ale od nas zależy, czy to się będzie rozwijało w nas. No właśnie, wolność. Możemy w to inwestować, nie musimy. No i czekajcie, mam tu trochę rozproszenia, ale dobrze. Pan Bóg ryzykuje, dając nam możliwości do rozwoju miłości, do rozwoju dobra w nas, bo te możliwości zawsze zakładają jakiś wysiłek. No, jeżeli coś ma się w nas wzrastać, coś ma się w nas rozwijać, no to będzie jakiś wysiłek. Tak jak sportowiec, wiadomo, jeżeli on ma wygrywać i stawać się mistrzem świata w czymś, no on będzie musiał podejmować wyzwania. Będzie musiał przekraczać swoje granice, swoje możliwości i to wszystko, co mu się wydawało, nie no, max to w 8 sekund przebiegnę 100 metrów. To może być w ogóle absurdalne, co ja teraz mówię, bo w ogóle się na tym nie znam. Ale trener go szkoli, mówi, nie, dasz radę szybciej, dasz radę więcej, potrafisz, ja wierzę w ciebie, dawaj, przekraczaj siebie, możesz. I tak samo jest w życiu duchowym. Mamy w sobie potencjał, jest w nas, Pan Bóg pokłada w nas wielką nadzieję i daje nam możliwości. Jak dobry trener też daje nam takie sytuacje, w których mogą się rozwijać w nas te cechy różne i możliwości i talenty do piękna, dobra, miłości, do wzrostu. No ale ryzykuję, bo możemy się odwrócić od niego, powiedzieć, zmieniam trenera. Wiesz co, za dużo ode mnie wymagasz. Wiesz, ja raczej wolę chipsy, kole i kanapę, a ty każesz mi biegać, a ty każesz mi wstawać o 5 rano, a ty każesz mi, no po prostu jak każdy trener mobilizujesz mnie do tego, tudzież jakoś presję na mnie wywierasz, żebym jednak zrobił coś ekstra, jakoś siebie przekroczył. Mówi się o miłosierdziu, że miłosierdzie jest wydobywaniem dobra spod wielu nawarstwień zła. I Bóg w swoim miłosierdziu pochyla się nad nami i często to dobro przywalone naszymi różnymi właśnie angielskie słowo shortcomings, takimi małostkowi jesteśmy, że tacy mało hojni, że mało podejmujemy coś, że jakieś niewierności, jakieś grzechy. I Pan Bóg próbuje odgruzować i zdejmuje te warstwy tego wszystkiego, co przywaliło w nas to piękno, dobro, z którym nas stworzył. I te sytuacje, w których może się z nas wydobywać najwięcej dobra
I Pan Bóg dokopuje się do tego dobra i piękna, które jest w nas. I my sami zaczynamy je dostrzegać i odnajdujemy w sobie pokłady dobra, piękna, miłości, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją, że mamy taki potencjał w sobie. To się dzieje najczęściej w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, które są wyzwaniem, w sytuacjach, w których mamy coś do przekroczenia w sobie. Jesteśmy w Częstochowie. Tu za mną i wokół mnie jest nasz dom. To jest dom, który fachowo się nazywa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Mam nadzieję, że dobrze to mówię. Mamy tu dzieci bardzo chore. 35 dzieci bardzo chorych. Dzieci najczęściej opuszczonych, porzuconych, często już przy porodzie, kiedy było właśnie już wiadomo, że to dziecko ma poważną chorobę, ze szpitala w ogóle nie zebranych. Dzieci, które trzeba było zabrać od rodziców, bo pochodziły z jakichś rodzin dysfunkcyjnych albo patologicznych. No i te dzieci mają tutaj swój dom. Siostry i grono wspaniałych ludzi, którzy pracują razem z siostrami w tym ośrodku, dają tym dzieciom dom, przede wszystkim dom. Ale jest to też dom, który daje im wszelkie możliwości rozwoju. I terapeutycznego, fizycznego, umysłowego, edukacyjnego, no i miłości, po prostu wzrostu w miłości. To, co jest najpiękniejsze dla mnie tutaj, znaczy najpiękniejsze, no tak, jedna z tych rzeczy, która mnie tak niesamowicie ujmuje, to jest to, że ten dom powstał po to, żeby pomóc tym dzieciom. Natomiast ten dom i te dzieci pomagają tak bardzo tym, którzy tutaj posługują. Tym siostrom, tym wolontariuszom, pracownikom. To jest ta przestrzeń, którą Pan Bóg daje człowiekowi, gdzie może wzrastać w miłości. Gdzie może się tej miłości uczyć. Gdzie może przekraczać swoje jakieś strefy komfortu i nagle odkrywać sobie olbrzymi potencjał dobra. I nawet nie wiedział wcześniej, że jejku, ja nawet nie wiedziałam, że mam w sobie tyle czułości, albo tyle wytrwałości, tyle determinacji i jest we mnie taki duch poświęcenia, że ja mogę tyle zrobić dla drugiego człowieka i tak się zaprzeć siebie, zapomnieć o sobie. To tylko dlatego, że jest nagle przy mnie to chore dziecko. I ja czuję, że ja dla tego dziecka mogę góry przenosić. No właśnie, będziemy dotykać w dzisiejszym spotkaniu trudnych tematów i pięknych tematów. Zapraszam Was do naszego domu w Częstochowie, domu naszych dzieci, domu naszych sióstr i wielu ludzi dobrej woli, którzy są w tą placówkę zaangażowani. Chodźcie. Wiele osób ma problem z przyjęciem tego, jak można mówić o dobrym Bogu, o miłości Pana Boga, o Jego miłosierdziu, podczas kiedy jest tyle cierpienia na świecie i chyba najbardziej taki niemożliwy do przyjęcia dla nich rodzaj cierpienia to są dzieci, niewinne dzieci. 35 dzieciaków niewinnych, bardzo chorych. Nie? Ja wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, kiedy właśnie musiałam patrzeć na cierpienie tych naszych dzieciaczków. I faktycznie jest to bardzo trudne. Przyznaję, że po ludzku bardzo ciężko przyjąć taką sytuację, że takie małe, niewinne dziecko musi cierpieć. Jeżeli ktoś chce poznać Boga, nie może patrzeć na to, co się dzieje na świecie, na to zło, bo to zło nie pochodzi od Niego. Przede wszystkim to sobie uświadamiam, że skoro On jest miłością i miłosierdziem, no to nie może tego chcieć dla takiego niewinnego człowieka. No, mamy wiele dzieciaków na przykład z FAS-em, tak? Czyli z płodowym zespołem alkoholowym. Dziecko, będąc w łonie matki, jest narażone na różne środki chemiczne. Nikt mi nie powie, że Pan Bóg zmusił tę matkę do tego, żeby piła. Te konsekwencje później niestety ponosi dziecko, ale odpowiedzialność
no, ponosi matka, nie Pan Bóg. Tak ze swojego doświadczenia, to znaczy wchodząc na świetlicę, wchodząc na salę, czy też przychodząc tutaj do pracy, nigdy nie patrzyłam na to miejsce jako na miejsce pełne chorych dzieci, tylko na miejsce, które jest pełne życia, którego po prostu jest tu w nadmiarze. Miejsce pełne radości i to radości takiej, Bartek potwierdza, tak? To jest po prostu radość, na którą chyba my, powiedzmy, normalni, zdrowi ludzie nie potrafimy się zdobyć. I dla mnie to miejsce jest takim szczególnym darem, kiedy naprawdę możesz zapomnieć całkowicie o sobie, bo jesteś tak zalana miłością tych dzieci, które mają je naprawdę chyba od Pana Boga, tylko od Pana Boga, obarczone tym cierpieniem, ale potrafią tak wiele dać tej miłości, że naprawdę można całkowicie o sobie zapomnieć i gdzieś skupić się właśnie na tym, co one dają. Jak przebywamy z nimi na co dzień i na nich patrzymy, to dostrzegamy w nich cierpiącego Chrystusa. I wielokrotnie miałam takie refleksje, że to są po prostu tacy wojownicy mali, którzy zbawiają ten świat, tak jak cierpiący Chrystus. Myślę, że bez wiary naprawdę ciężko jest to zrozumieć, tak? Jest to pewna właśnie taka tajemnica wiary, którą po prostu się przyjmuje, a nie rozumie. Jest też takie niesamowite ta ich walka, prawda, siostro Matyldo, o zdrowie, o życie, o to, jak one bardzo chcą się czegoś nauczyć, jak naprawdę walczą o wszystko, chcą tak samo jak koleżanka, jak kolega, to samo robić, to samo jeść, tak samo jeść, tak, łyżką, a nie butelką, więc po prostu jest to też niesamowite, ten pęd do życia, do takiej pełni sprawności, które gdzieś tam w swoim sercu, myślę, że przeczuwają, tak. Więc jest to takie rzeczywiście też takie. No tak, i często znaczące. lekarze też to potwierdzają, że tak od tej medycznej strony już dla niejednego lekarza to dziecko powinno dawno umrzeć, a oni dalej żyją, prawda, będąc w takim stanie, mają bardzo dużą wolę życia. Jest to taka praca małych kroczków, bo czasami trzeba naprawdę wielu lat, żeby na przykład ktoś zaczął normalnie jeść. Mamy chłopczyka, który ma 10 lat i który w tym roku dopiero zaczął jeść stałe posiłki, prawda? No i wtedy jest to naprawdę wielka radość na całym zakładzie. Wszyscy się cieszą, że w końcu coś ruszyło. Czasami jest to faktycznie walka o krok, o to, żeby dziecko spionizować. Żeby właśnie powiedziało pierwsze słowo. Dokładnie tak, albo żeby w ogóle główkę trzymało prosto. No, naprawdę to jest piękne doświadczenie móc patrzeć właśnie na takie rzeczy. No i to jest ta nasza radość, tak. Jako młoda siostra wiele lat temu zadałam sobie takie pytanie, czego bym nie chciała robić w naszym zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to, że nie chciałabym być w placówce w Częstochowie, w naszym klasztorze w Częstochowie i być dyrektorem naszego zakładu w Częstochowie. Dzisiaj jestem tutaj jako dyrektor zakładu opiekuńczo-leczniczego w Częstochowie. Więc Pan Bóg ma różne swoje drogi i czasami to, co nam się wydaje dla nas złe, niewłaściwe, On potrafi w piękne rzeczy przekształcać. Tak, a dzisiaj jestem bardzo spełnionym człowiekiem, jako siostra, jako kobieta, jako matka. Która kobieta ma 35 dzieci. Znaczy ja miałam też takie podobne odczucia jak siostra Matylda, jak widziałam gdzieś siostry zakonne, które spacerowały z dziećmi niepełnosprawnymi i myślałam sobie, Boże, jakie biedne te siostry, tak? Jaka to jest trudna praca. Też zupełnie nie chciałabym z tymi dziećmi, ponieważ budziło to mój lęk. A kiedy tu przyszłam, to chyba po pierwsze to Pan Bóg mi dał taką łaskę, że mogliśmy się porozumieć, więc to był zupełny przełom, a już od pierwszego dnia było mi tu bardzo dobrze i też dzieci się od razu chyba też tak przełamały do mnie, tak? I to było też dla mnie takie pozytywne. Jeśli masz gdzieś w sercu do nich miłość, to one gdzieś to wyczuwają, chociaż się nie potrafimy porozumieć, to gdzieś jest to taki poziom, na którym możemy rozmawiać. No w ogóle obcowanie z nimi jest takim niesamowitym doświadczeniem. Uświadomiłam sobie, że na takich dwóch płaszczyznach ja to przeżywam. Wiadomo, że na tej ludzkiej to jest to, co mówiła siostra, tak? No, przychodzimy, oni się cieszą, że po prostu jesteśmy z nimi. Też bardzo mocno przeżywam tę taką metafizyczną sferę,
ponieważ oni po Chrzcie Świętym są już po prostu świętymi. To są ludzie zbawieni i obcowanie z nimi z taką świadomością jest naprawdę czymś takim niesamowitym. To są naprawdę najbiedniejsze z biednych dzieci. Już nie wiem, czy jest jakaś taka większa nędza. Dzieci, które nie doświadczyły tego ciepła rodzinnego domu, są od początku odrzucone, niechciane, czyli start mają naprawdę kiepski. A tutaj widać, jak Pan Bóg się o nie po prostu troszczy, jak stawia ludzi, którym zależy na nich. No chociażby to, że mają dach nad głową, mają co jeść, tak? Bardzo często nie mieliby tego po prostu w swoim rodzinnym domu. No i dla mnie właśnie to jest ten paradoks Bożego Miłosierdzia, tak? Że z takiej nędzy może coś takiego pięknego Pan Bóg stworzyć. Są takie dzieci, maluchy, które nie rodzą się dlatego, że mama piła albo jakieś tam popełniła błędy, ale no po prostu urodziło się to dziecko w zdrowej, kochającej rodzinie. I myślę, że gdyby zapytać takiej mamy o to, czemu, to myślę, że każda z nich odpowiedziałaby po jakimś czasie, bo przypuszczam, że nie od razu, że po to, żebym nauczyła się bardziej kochać, czy też żebym bardziej poznała bezinteresowną miłość. Bo chyba moje jest takie doświadczenie pracy z tymi dziećmi, że po prostu uczysz się kochać te dzieci tylko dlatego, że one istnieją i są po prostu bezinteresownie. Wiadomo, że dają ci dużo radości, no bo to nie można tego wykluczyć. Dają nadmiar radości, miłości. Pani Aniu, proszę powiedzieć, jak długo Pani tu już pracuje? No już pracuję 3 lata. 3 lata. Tak, tak. Po prostu no nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy życia bez dzieci przede wszystkim, bo no pomimo, że sprawiają dużo trudności, ale są niezmiernie kochane i mają w sobie one też dużo miłości. Pani Aniu, Pani przed chwilą mi powiedziała, że no właśnie, no jednak patrzenie na to cierpienie tych dzieci i cały ten wysiłek, który trzeba podjąć i ile ta praca w ogóle kosztuje, pomimo całego ogromu miłości, no to jednak realnie patrząc jest tu dużo trudu też. I jak Pani to przeżywa? Dużą siłę mi daje Bóg, bo ja jestem osobą wierzącą i tutaj po prostu bez wiary podejrzewam, żebym nie podołała. Nie dałabym rady, bo tu jednak jestem dosyć osobą wrażliwą i nie wytrzymałabym psychicznie, ale myślę, że mam wsparcie takie odgórne. Tak. I zawsze modlę się za te dzieciaki. Dziewczynki jest, nie wiem czemu. Pozwólcie Pani Ani mówić do mikrofonu przez chwilę, dobrze? Chwileczkę. Bo po prostu tutaj jedynie jest tutaj nadzieja. Kiedy lekarze czasami wątpią w nich, to jest w Bogu nadzieja, że będzie lepiej, i po prostu cieszymy się z każdego kroku, z każdej miłej chwili, z każdego spokojnego dnia. Bo jest to jakiś no coś do przodu po prostu. Nie cofamy się, tylko jest coraz lepiej. Coraz lepiej. Prawda? Widać, że te dzieci się rozwijają. Tak, dzieciaki się rozwijają i one, pomimo że nie mają normalnego domu, to są w tym środowisku szczęśliwe. I to po prostu cieszy. Cieszy nas tutaj i dzieciaki też w sumie nie odczuwają tego, że czegoś im po prostu brakuje, że czegoś nie mają. Myślę, że tutaj też od personelu. Personel daje dużo miłości tym dzieciakom, bo tu podejrzewam, że nikt nie jest tak, żeby pracować z przypadku. To po prostu osoby, które pracują, to kochają te dzieci. Tak. Jesteście tam! Cudowne jesteście. Siostro Matyldo, teraz jakie są takie Wasze największe potrzeby? No niestety nasz zakład jest w starych budynkach, które praktycznie od nowości nie były remontowane. Stoimy przed takim zadaniem wymiany instalacji elektrycznej. Jest to koszt bardzo duży, około, no myślę, że ponad 600 000. Od jakiegoś czasu, od 2 tygodni jest zorganizowana zbiórka na stronie Się Pomaga, gdzie można nas wspomóc. Można też bezpośrednio na nasze konto wpłacać pieniążki, czy tam też wysłać SMS-a. Można będzie też w przyszłym roku przy rozliczeniu PIT-u wpłacić 1,5%.
przekazać na to dzieło. Myślę, że siostra Gaudia gdzieś w komentarzu umieści w opisie. Nie wiem, czy wiecie, ale musimy zrobić taki duży remont. Wiecie o tym? Będzie demolka po prostu. Ojej, jak świetnie. Tak, będziemy musieli się na trochę wyprowadzić stąd, bo tutaj trzeba będzie kuć. I słuchajcie, jest dużo ludzi, którzy nam pomagają zebrać pieniążki na ten remont, wiecie? Chcesz podziękować wszystkim? Tak. Powiedz dziękujemy, Dziękujemy. że nas tak kochacie. Dziękujemy. Dziękujemy. Kto jeszcze chce podziękować? Dziękujemy. Dziękuję, tak? Dziękuję, Powiedz powiedz, tak? Dziękuję. O, Alan dziękuję też. A Nadia też dziękuję. Dziękuję. A pomachasz? Nie. To ja pomacham. Tutaj do siostry. Oliwciu, wiesz, to jest naprawdę wzruszające, że tak dużo ludzi, którzy w ogóle nawet nas nie znają, pomagają nam, wiesz? Dziękujemy. Brawo! Jesteście kochani, naprawdę wspaniali. Wyglądam teraz jak święta siostra Faustyna, bo nasza matka założycielka po prostu. To jest welon zdemolowany. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj przyjechać do dzieciaków po raz kolejny. Też jestem dumna z sióstr moich, które tu pracują. Całym sercem, sisters. No i cieszę się bardzo, że możemy pokazać wam to miejsce, że możecie spotkać siostry, usłyszeć trochę o tym, jak one przeżywają tą posługę w tym miejscu, które jest miejscem, gdzie po prostu tyle lęków puszcza człowiekowi, tyle jakichś też depresji się tutaj leczy i tyle rzeczy małych wraca do swoich właściwych proporcji, nie? Jest tyle rzeczy, którymi się martwimy codziennie, które są takie, to jest nic. Przyjeżdżam tutaj do dzieciaków i się okazuje, że tylko wystarczy, że jestem, że podejdę, że pogłaszczę, że za rękę potrzymam, że piątkę zrobimy. Tak, już jest dobrze, tak? Wszystko jest dobrze. Wszystko. I Julia się cieszy też, że jest mikrofonik. Wszystko jest dobrze. I pozdrawiamy was wszystkich. Zapraszamy do Częstochowy, przynajmniej tak przez vloga. I siostro Matyldo, wy tutaj wolontariuszy czasami macie jakiś? Tak? Można być wolontariuszem. A gdzie można napisać, jakby ktoś chciał być wolontariuszem? Na stronie, dobra, to umieścimy też namiary, telefon, wszystko, tak, że jakby ktoś z was chciał tutaj przyjechać i depresję leczyć. Nie, może nie, ale pomóc po... Idzie lato. Idzie lato, tak? Świetnie, zaraz mamy Boże Narodzenie, ale idzie zaraz, parę miesięcy po Bożym Narodzeniu będzie lato. To nie jest okrągły rok. Nie. Tak. No, więc po prostu zapraszamy, rozgoście się tutaj, poczujcie się tutaj jak u siebie w domu. Niech wam tu będzie dobrze, ucieszcie się razem z nami, wszystkimi dziećmi. Pozbędźcie się wszystkich problemów życia. Nieważne, wszystko na głowie krzywe, bo ja już tutaj czuję, że mam krzywe. Nieważne. Ważne, że jesteśmy tu z dziećmi i możemy im trochę pomóc. Siostry też powiedzą o tym, jak można pomóc. Także słuchajcie, oglądajcie. Dzięki. Papa, machamy. Papa, wszyscy machamy. Papa. Dobra. Bardzo kocham moje dzieci, bardzo. Nasze. Pani Mariusza, a co pani tutaj robi? Co robię? Wszystko. Pielęgnacja, karmienie, przewijanie.